Hejka! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Kolejny dzień w Waszyngtonie. Dzisiaj dzień zaczęliśmy bardzo podobnie, czyli od śniadanka w Founding Farmers. Było bardzo pyszne i polecamy. A teraz ruszamy dalej na zwiedzanie. Razem z Wojtusiem i Anią. Jako że przyjechaliśmy na lot astronauty, to musimy iść do muzeum odnośnie kosmosu i rakiet. Jest takie w National Mall w ramach Muzeum Smithsoniańskich. No i właśnie teraz do takiego lecimy. No i od samego wejścia już widzimy brata astronautę. Co prawda z amerykańską flagą, ale zmienimy to. Udało nam się wejść do muzeum, jednak wystawa, którą chcieliśmy zobaczyć, jest zamknięta za nami. Niemniej jednak zrobiliśmy sobie zdjęcie ze Sławorzem, o tamtym, tylko flaga jest inna. I idziemy zwiedzać dalej, co to muzeum ma do zaoferowania. A ja chciałam powiedzieć razem z astronautą, że wejście tutaj jest darmowe, natomiast trzeba wcześniej zarezerwować bilety. Jest tutaj tak zwany timed entry, czyli o wyznaczonej godzinie. To właśnie dzięki tej maszynie i dzięki braciom Wright wszystko się zaczęło. To jest nie model, to jest prawdziwy samolot, pierwszy samolot braci Wright, który został przez nich skonstruowany. I można go oglądać właśnie w tym muzeum. Jest niesamowicie duży, ale ja bym się bała być na miejscu braci Wright, tak jak tutaj, i tak sobie latać. Wszędzie popodwieszane samoloty, rakiety, kapsuły. To jest bardzo, bardzo fajne muzeum. Niestety teraz jest lekko w remoncie, ale i tak pokażemy Wam to, co widać. Tutaj możecie sobie na przykład wsiąść do samochodu. Tam możecie zobaczyć silnik Rolls-Royce'a. Tutaj macie Boeinga 747. Czekamy, aż wsiądziemy do samolotu. To pokażę Wam jeszcze raz, jak to wygląda z tej strony. American Airlines. Tutaj macie kokpit. Spójrzcie, jak kiedyś kokpity wyglądały. Naprawdę się dużo nie zmieniło. A tutaj możecie sobie jeszcze przejść przez samolot. Zobaczyć, jak tutaj kiedyś wyglądały samoloty. Jak pociągi. Tutaj możecie dosłownie dotknąć koła. Możecie zobaczyć, jak zbudowane jest takie koło, które się wysuwa przy lądowaniu. I standardowo oczywiście ubiór też. Tutaj macie jedne ubiory. Tutaj macie ubiory zapewne z różnych krajów. A tak wygląda standardowy ruch nad Ameryką. Musicie przyznać, że imponujące. Możecie też przeżyć start w kabinie Airbusa 320. Jeżeli ktoś interesuje się lataniem, nieważne jakim, czy to samoloty, czy szybowce, czy balony, czy rakiety kosmiczne, to zdecydowanie muzeum dla niego. Pamiętajcie, żeby koniecznie wejść na górę. Tutaj z góry jeszcze lepiej widać te samoloty. No i można nawet do niektórych sobie wejść. Wchodzimy właśnie do kokpitu Boeing 747. Jest ogromny, zwłaszcza w porównaniu do tych wszystkich innych samolotów, które tutaj wiszą. Tak wygląda wnętrze tego wielkiego samolotu, a przynajmniej to, co możemy zobaczyć na własne oczy. Kapsuła, kokpit, kapsuła pilotów. Jest też coś dla fanów Gwiezdnych Wojen. Na przykład taki piękny X-Wing. Jedna z moich ulubionych wystaw, czyli wystawa dotycząca podboju kosmosu, a przede wszystkim mówimy tutaj o lądowaniu na Księżycu. Fly Me to the Moon śpiewa tu co druga osoba, muszę Wam powiedzieć. Kapsuła Gemini. Taką kapsułę oczywiście widzieliśmy w NASA. My byliśmy już w Kennedy Space Center i tam widzieliśmy takie właśnie kapsuły i dużo rzeczy, które się znajdują tutaj na wystawach. Natomiast jeżeli jesteście w Waszyngtonie i interesujecie się tą tematyką, naprawdę polecamy. Tutaj jest prześlicznie, przepięknie i naprawdę dużo się można dowiedzieć. Ten budynek to Wy chyba już poznajecie
dzięki naszym vlogom, no i oczywiście nie tylko. Rakieta Apollo. Idziemy zwiedzać dalej. Jest i łazik. Przepiękny łazik księżycowy. To jest oryginalny strój Neila Armstronga, który znajdował się na nim, kiedy on był na Księżycu. Który Neil nosił na Księżycu. Jak nie wierzycie, to tu jest nawet naszywka. Ta wystawa jest tutaj bardzo interesująca. Naprawdę warto przyjść, trochę poczytać więcej. Szkoda, że ta część o rakietach jest nieczynna, no ale trudno. Nie zawsze wszystko musi być otwarte. Jak wyremontują, naprawdę będzie przepięknie. Łaziki marsjańskie. No, a w tym oknie niedługo zasiądzie Sławosz. Na każdej ścianie tutaj są ekrany, wystawa, można coś podotykać. Dzieci mogą się pobawić. Naprawdę mi się to podoba. Ja chciałam tylko dodać, że muzeum jest naprawdę świetne, ale zgubiłam wszystkich, bo za długo eksplorowałam kosmos, za długo eksplorowałam Księżyc, i teraz muszę ich wszystkich szukać, także jest tutaj tyle ludzi, że nie będzie mi łatwo ich znaleźć. Chociaż trochę postaram wam się pokazać. Widzicie, jest lądownik księżycowy, tam są rakiety, są jakieś maszyny wojskowe. Są tutaj też niezłe fury, mam przeczucie, że tutaj mogę znaleźć ekipę. Została poświęcona najszybszym ludziom na Ziemi i najszybszym samochodom. Chevrolet Corvette. Przepiękna korwetka z 59 roku. Tutaj jesteśmy teraz w części dotyczącej prędkości. Także nie tylko samoloty. Tam w oddali widzicie jakieś bolidy. Tu widzicie motocykle. Jest tego naprawdę sporo. O, a tam już samochód NASCAR. My nie do końca w Europie lubimy NASCAR, bo to jest jeżdżenie w kółko, ale trzeba przyznać, że jeżdżą naprawdę bardzo szybko. Ta śmieszna maszyna, ona biła rekordy prędkości. W 1907 roku 136 mil na godzinę. Autopuchary. Znalazłam się. Ogólnie muzeum jest bardzo fajne i naprawdę warto tu przyjechać. No i można kupić zabawki. Ten pluszek pozostanie ze mną, ale on jest mięciutki. A ten będzie dla naszych przyjaciół, a tak naprawdę to dla córeczki. Kaja, pozdrawiam. Wyszliśmy już z muzeum. Będziesz w pierwszych okularach pewnie. To ten pan nam przeszkadza. Sorry. Wyszliśmy już z muzeum. Muzeum naprawdę całkiem interesujące. My bardzo lubimy tego typu miejsca, więc na pewno wam polecamy. Było super. Trochę szkoda rzeczywiście, że niestety nie całe było otwarte, ale już niedługo otwierają, więc można tam zobaczyć i rakiety, i helikoptery, i samoloty. No po prostu wszystko. Mega polecamy. Jedno z fajniejszych muzeum, Zdecydowanie. jakie można tutaj odwiedzić. Wpadajcie, zwłaszcza, że jest całkowicie za darmo. Kolejne miejsce, które warto odwiedzić, czyli National Gallery of Art. Są tutaj jedne z najbardziej znanych dzieł sztuki na świecie. I udało mi się nakręcić ekipę, żebyśmy tam poszli. Bo ja to mogę z obrazami spędzić całe życie, ale nauczyłem się, że nie wszyscy tak mają. Weszliśmy do muzeum, do galerii sztuki. Jest ona naprawdę ogromna. Spędziliśmy z 5 minut rozmawiając z panią nasz plan, to gdzie chcemy iść, jakie obrazy chcemy zobaczyć, bo żeby zobaczyć wszystko, to ja nie wiem, czy by nam dnia starczyło. Tutaj jest w ogóle parę budynków. Na razie idziemy zobaczyć malarstwo przed XX wiekiem, czyli na przykład Rafaela i Da Vinci. Co my tu mamy? Botticelli. Bardzo proszę, wygląda prawie jak ty, Wojtuś. Chyba żartujesz. Na początek Leonardo da Vinci. Z drugiej strony już widać obrazy Rembrandta. Zaraz wam pokażemy je z bliska. I tutaj przed państwem obrazy Rembrandta. W oddali ukrywa się Volcezano.
oraz Tycjan. Jeszcze dodam, że tutaj są naprawdę przepiękne wnętrza, więc te obrazy naprawdę wszędzie wyglądają niesamowicie. Na dolnym piętrze znajdziecie jeszcze rzeźby. Kolejny obraz Rafaela z dzieckiem i wspólnie z Mikołajem doszliśmy do wniosku, że chyba dzieci nie za bardzo lubił, a przynajmniej nie lubił ich malować. I tutaj znowu. Padliśmy na chwilę do impresjonistów. Oczywiście Monet jest, ale to jeszcze nie ten Monet, którego chcę wam pokazać. Tamtego będziemy jeszcze szukać. Pizarro. Przepiękne, naprawdę przepiękne obrazy. No i znaleźliśmy również Claude'a Monet. Przechodzimy właśnie z zachodniego do wschodniego budynku. I patrzcie, jakie tutaj jest fajna fontanna, w ogóle jest bardzo fajnie to zrobione. To jest oczywiście kawiarnia, sklep, a my idziemy korytarzem takim wielkim, jest naprawdę daleko do kolejnego budynku. Przeszliśmy teraz do wschodniego budynku. Przepięknie, nowocześnie urządzony. I tutaj znajdziecie sztukę XX wieku. Zaraz wam postaram się pokazać moje ulubione dzieła. Tu się naprawdę widna szukacie, więc już wam podpowiadam, że są w takich trójkątach. Siadamy! Siadamy i jedziemy na samą górę. Jeden z moich ulubionych artystów, czyli Mark Rothko. Znajdziecie tutaj również obrazy Gustawa Klimta. Jest i Kandyński, a tam jest abstrakcja geometryczna. Moja ukochana, zapewne jest to Mondrian. Miałem rację, przed państwem Piet Mondrian. Jest i Jean Miro. Tamten też mi wygląda na Miro, powiem szczerze. Kolejny jeden z moich ulubionych artystów, czyli Jackson Pollock. Znaleźliśmy i Andy'ego Warhola. Tak jak już wspominałem, ten sam budynek to jest jedna wielka sztuka. Tutaj w każdym muzeum i w galerii wszystko jest za darmo, ale jak chcecie, możecie dać donate'a, czyli kurczę, nie pamiętam polskiego słowa, czy po prostu ofiarę na to muzeum. Wyszliśmy z muzeum. Słuchajcie, sztuka nie jest dla każdego, każdy lubi różną. Ja osobiście uwielbiam, więc jeżeli lubicie sztukę, to jest na pewno must see. Znajdziecie tu naprawdę wielu wspaniałych artystów od wieków XIV-XV do obecnych czasów, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dwa budynki, można to powiedzieć, calutki dzień. No my staraliśmy wam się pokazać te najsłynniejsze dzieła, żebyście rozumieli, co tutaj można zobaczyć, ale naprawdę przepiękne, bardzo fajne muzeum światowej sławy, więc my polecamy. A teraz zupełnie zmieniamy scenerię i kierujemy się do Pentagonu. Tam nie możemy ani kręcić, ani filmować, ale chcemy to zobaczyć. Kapitol jak zwykle wygląda przepięknie, nawet z tymi flagami, które dzisiaj już są chyba zbierane. A po drugiej stronie standardowo, czyli Gabi robiąca komuś zdjęcie. Dotarliśmy pod Pentagon. Oczywiście Pentagonu nie możemy wam pokazać, więc pokażemy wam memoriał, który tutaj został zbudowany po atakach z 11 września. Tam zaraz zobaczycie takie przepiękne, nie wiem, ja to nazywam ławeczki. Jako że jesteśmy pod Pentagonem, no ale nie bardzo go wam możemy pokazać, to damy tylko znać, że jest to największy biurowy budynek na świecie. Ma on 600 000 metrów kwadratowych, długość korytarzy to 23 km, ale jest tak dobrze zbudowany, że można go przejść z jednego końca na drugi zaledwie w 7 minut. I nazywa się on Pentagon, ponieważ jest w kształcie pięcioramiennej gwiazdy, ma 5 boków, 5 pięter nad ziemią, 5 pięter pod ziemią i 5 rzędów korytarzy.
A tak na co dzień to mieści się tutaj Ministerstwo Obrony, no i to stąd Amerykanie dowodzą swoimi wojskami. Ja potwierdzam, że jest bardzo wielki, bardzo długi, bo aż nas stopy bolą. Bo musieliśmy przejść z jednego końca budynku na drugi, bo metro jest po innej, a ten memoriał jest po drugiej stronie budynku. Tutaj widzicie tą instalację. Akurat mamy tutaj obok ludzi, którzy przyszli upamiętnić swoich przyjaciół albo rodziny. Tak wygląda ta instalacja. No i na początku znajdziecie imię i nazwisko danej osoby. Ludzie często nie pamiętają, ale ataki 11 września były nie tylko w Nowym Jorku, również tutaj w Waszyngtonie uderzył samolot właśnie w budynek Pentagon. Znajdujemy się w Pentagon Memorial. Jest to miejsce poświęcone ofiarom ataku 11 września 2001 roku. To tutaj zginęły 184 osoby i właśnie temu poświęcone są te ławeczki. Każda ofiara tego feralnego dnia ma swoją ławeczkę i jeżeli ta ławeczka jest skierowana w kierunku Pentagonu, oznacza to, że był to pracownik Pentagonu. Jeżeli jest skierowana w drugim kierunku, oznacza to, że jest to ofiara z samolotu. Łącznie zginęły tu 184 osoby, z czego 125 to pracownicy Pentagonu, a 59 to ofiary, które znajdowały się w samolocie. Woda pod tymi ławeczkami ma symbolizować zadumę. Co warto podkreślić, ten memoriał jest również podświetlany i można go zwiedzać po zmroku. Ławki te są także podzielone na lata. Są to oczywiście lata, w których urodziły się osoby, które tutaj zginęły. Niestety najmłodsza ofiara miała lat 3. Na zakończenie naszego zwiedzania po nieoczywistych miejscach Waszyngtonu wybraliśmy cmentarz Arlington. Jest to, słuchajcie, oczywiście cmentarz. Dookoła znajduje się wiele ciekawych pomników albo memoriałów. My oczywiście pokażemy Wam zaraz jeden z nich. Sam cmentarz Arlington powstał w 1864 roku. Wiąże się z nim ciekawa historia. Ja nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale mi się podoba, więc ją Wam opowiem. Mianowicie ten cmentarz został zbudowany po wojnie secesyjnej na ziemiach generała, który był konfederatą, Roberta E. Lee. Podobno właśnie po to powstał ten cmentarz, żeby wyrazić tą dezaprobatę, jeżeli chodzi o rzeczy, które konfederaci robili. Cmentarz Arlington jest ogromnym cmentarzem. 400 000 osób jest tutaj pochowanych. Jest to oczywiście wojskowy cmentarz, więc głównie wojskowi są tutaj oraz ich rodziny, ale znajdują się tutaj także wysocy rangą przedstawiciele, tacy jak prezydenci, na przykład JFK, albo bardzo, bardzo znane osoby. A ta słynna rzeźba ma uhonorować Marines, czyli specjalną grupę wojskową, która walczyła na całym świecie. Rzeźba przedstawia 6 żołnierzy, którzy podnoszą amerykańską flagę. Jest to prawdziwa historia z 23 lutego 1945 roku, kiedy to zwyciężyli Amerykanie na wyspie Iwo Jima. Była to jedna z najkrwawszych bitew II wojny światowej i takie właśnie zdjęcie zrobił jeden z fotografów II wojny światowej, Joe Rosenthal. To właśnie na podstawie tego zdjęcia powstała ta rzeźba. No i też taki pomnik, który jest wykorzystywany w wielu, wielu miejscach, ponieważ chyba każdy z nas zna akurat tą scenę. Jak się zbliżycie do pomnika, to możecie zobaczyć wszystkie ważniejsze momenty, kiedy Marines brali udział w walkach. Ten pomnik również ma sam przepiękny widok, ponieważ jak się odwrócicie, to widać stąd Kapitol, memoriał Jerzego Waszyngtona, kawałek memoriału Lincoln. Rząd białych nagrobków, tak wygląda cmentarz w Arlington, zupełnie jak na filmach. Równiutko, idealnie w rzędach, wszędzie takie same. Na tym kończymy dzisiejsze zwiedzanie. Dziękujemy bardzo, że zostaliście z nami do samego końca.
Tak, niestety dzisiaj pogoda nie dopisała, zaczęło padać, więc postanowiliśmy, że po przebyciu 10 km dzisiaj odpuścimy. Wczoraj zrobiliśmy 20, więc trochę jesteśmy zmęczeni, ale nie bójcie się, jeszcze jeden odcinek z Waszyngtonu na pewno będzie. Teraz lecimy sobie na kolacyjkę i zjemy sobie coś dobrego, odpoczniemy. To jutro wracamy do Was ze świeżym kontentem. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście w Waszyngtonie, albo czy miejsca, które Wam pokazujemy, Wam się podobają. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do Trzymajcie zobaczenia się, się. cześć. Pa, pa!